Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Inflacja w Polsce. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Inflacja w Polsce. Co dalej? To jest temat, który dzisiaj rozgrzewa polskie aktywa, plus oczywiście mamy dzisiaj zakończenie miesiąca i tworzą się świece miesięczne. Dla wielu inwestorów ma to oczywiście bardzo duże znaczenie, ale przede wszystkim zajmijmy się temu, co się pojawiło w Polsce, jakie były dane i informacje z Polski. Okazało się, że inflacja była ciut wyższa niż zakładały prognozy, ale była bardzo bliska tym prognozom, więc moim zdaniem nie można mówić o jakimś negatywnym zaskoczeniu tym, co się oczywiście dzieje w tej sferze gospodarki. Natomiast myślę, że rynek i tak będzie musiał to zdyskontować, przygotowywać się już pod decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, a przede wszystkim pod ten raport, czyli tak zwaną projekcję inflacyjną, która już wkrótce się pojawi. I myślę, że jeżeli zobaczymy, jak zachowują się polskie obligacje, które już wyraźnie znowu wracają na poziom 8% na rentowności, być może już właśnie taka reakcja występuje i inwestorzy spodziewają się, że to nie jest koniec, że inflacja w Polsce będzie postępowała, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce. No i oczywiście będziemy te dane dyskontować przez rynek złotego. Teoretycznie te dane powinny sprzyjać umocnieniu aprecjacji krajowej waluty i oczywiście powinny być negatywne dla polskich akcji, ale jak na razie widzimy, że rynek reaguje przede wszystkim na obligacjach, spodziewając się, że będziemy świadkami następnych podwyżek stóp procentowych. Natomiast kiedy obserwujemy zachowanie krajowej waluty, to widzimy, że na euro złotym i na dolar złotym kształt świec tych miesięcznych bardzo wyraźnie zaczyna sprzyjać aprecjacji krajowej waluty. No, to, co się dzieje na euro złotym, na dolar złotym, czyli powrót do wnętrza wieloletnich kanałów wzrostowych, to jest bardzo wyraźny sygnał, że tutaj pojawia się popyt, który atakuje, który wykorzystuje te poziomy, moim zdaniem, do akumulacji polskich obligacji z powodu gry oczywiście na te oprocentowanie, na różnice w oprocentowaniach, na to, żeby wykorzystywać swap do inwestowania, żeby liczyć na to, że można osiągnąć nawet przez rok 8% samych dochodów odsetkowych, czyli tych punktów swapowych. Dla inwestorów zagranicznych to jest nie lada gratka i myślę, że atrakcyjność polskiej waluty jeszcze bardziej wzrośnie na fali oczekiwań, że będziemy świadkami dalszych podwyżek stóp procentowych. To oczywiście ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. I oczywiście kończymy także miesiąc na giełdzie i gdy zobaczymy kształt świecy tej miesięcznej, która teraz jest na wykresie WIG20, to moim zdaniem ona jednoznacznie sprzyja popytowi na ryzyko i grze na to, że będziemy świadkami następnego odbicia tej strefy wsparć w rejonie minimów sprzed 2 lat, ostatnich wieloletnich minimów, czyli te okolice 1250 do 1500 punktów. To jest miejsce, gdzie pojawia się popyt, który atakuje. No nie dziwmy się, że polskie akcje są tak bardzo atrakcyjne, są na tak niskich i bardzo historycznie niskich poziomach, że część inwestorów może się zastanawiać właśnie do wykorzystywania w długim terminie tych poziomów do akumulacji polskich akcji, ale moim zdaniem czas na polskie akcje przyjdzie dopiero w sytuacji, kiedy będziemy świadkami perspektywy na obniżki stóp procentowych. Na razie takiej perspektywy nie widać, dlatego też raczej teraz nie jest dobry czas na inwestowanie na rynku akcji. Jeżeli oczywiście w pierwszej kolejności powinny zareagować polskie obligacje, a dopiero później za parę miesięcy polskie akcje. Na chwilę obecną polskie aktywa moim zdaniem reagują klasycznie tylko i wyłącznie na rynku polskich obligacji, ale oczywiście wszystko może się zmienić. Dzisiaj pamiętajmy, że kończymy miesiąc. I oczywiście pamiętajmy także, że przy uwzględnianiu zachowań rynków na świecie zmiana czasu sprawia, że jeszcze przez wiele dni będzie różnica między czasem europejskim a amerykańskim, więc sesje w Stanach Zjednoczonych będą rozpoczynały się wcześniej. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Dzisiaj pojawiły się też dane o inflacji dla strefy euro i moim zdaniem to właśnie inflacja dla strefy euro zaskoczyła. Była wyższa niż zakładały prognozy. Ta rozbieżność między danymi a prawdziwymi danymi, między prognozami a prawdziwymi danymi między Polską, między danymi z Polski a danymi dla strefy euro, moim zdaniem są gorsze dla strefy euro.
I oczywiście moim zdaniem w tej sytuacji powinien być to czynnik zachęcający do tego, żeby wieść dalsze podwyżki stóp procentowych, ale oczywiście to nie jest jedyny wskaźnik, który jest teraz brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a decyzja Europejskiego Banku Centralnego była już niedawno, więc rynek nie ma po co teraz otwierać tych swoich pozycji. I oczywiście patrzymy na zachowanie europejskich a zwłaszcza amerykańskich obligacji. Powrót nad poziom 4% staje się faktem i prawdopodobnie zakończymy cały miesiąc nad tym poziomem, który ma duże znaczenie. Poprzedni miesiąc udowodnił, czyli październik udowodnił, jakie jest duże znaczenie tego poziomu, ale na przestrzeni ostatnich dni widzimy, że wzrosty rynkowych stóp procentowych powyżej tego poziomu, tak jakby były przez rynek akcji już zdyskontowane. Nie widzimy spadków indeksów giełdowych, kiedy amerykańskie obligacje na rentowności wracają nad poziom 4% i to być może zwiastuje właśnie, że jesteśmy świadkami zmiany sentymentu rynkowego. Czy tak się stanie? Zobaczymy dzisiaj, jaka będzie sesja na indeksach giełdowych na Wall Street, ponieważ gdyby uwzględnić oczywiście fakt, że mieliśmy w ostatnich dniach w październiku do czynienia z prawdopodobną interwencją Plunge Protection Team, tak żeby doprowadzić do uratowania rynku, nie doprowadzić do krachu, utrzymania nad poziomem tej potężnej, ważnej, średniej dwusesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli okolice 3600 punktów. Naprawdę ten poziom jest w grze i kształt świecy miesięcznej, bo te następne wykresy dla indeksu S&P, dla Nasdaqa pokazują, że pojawił się popyt zwłaszcza na te spółki defensywne tej starej ekonomii. Spółki technologiczne zachowują się troszeczkę gorzej, ale oczywiście jeżeli rentowności amerykańskich obligacji zaczną znowu spadać, to myślę, że te spółki technologiczne jeszcze bardziej będą zyskiwały na wartości relatywnie lepiej, ale oczywiście to jest wszystko przed nami. Na co jeszcze moim zdaniem należy zwrócić uwagę, że relatywnie lepiej niż rynek amerykańskich akcji zachowują się niemieckie akcje. Tutaj ewidentnie już pokonujemy tą ważną linię Bessy, linię trendu spadkowego. Kształt świecy miesięcznej zachęca do tego, żeby wieścić kontynuacji tendencji wzrostowej i inwestorzy na rynku akcji widzą, że nie mieliśmy w październiku krachu na indeksach giełdowych, a to jest oczywiście bardzo dobra informacja, plus oczywiście za każdym razem, kiedy mówimy o październiku, to wracamy do tej statystyki, która mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat to właśnie trzeci kwartał, a zwłaszcza październik był najlepszy dla indeksów giełdowych. Czy tak się stanie teraz? Październik był dobry, wygląda na to, że będzie pozytywnie zaliczony dla indeksów giełdowych, więc gdyby się posiłkować tą statystyką, którą od czasu do czasu zamieszczam, wyglądałoby na to, że będziemy świadkami bardzo dobrego listopada i grudnia, więc moim zdaniem już trwa teraz rajd świętego Mikołaja, wyciąganie indeksów giełdowych i to bez względu na to, że cały czas generalnie trwa Bessa i kontynuacja tendencji spadkowej powinna mieć miejsce. Natomiast funduszom inwestycyjnym może zależeć na tym, żeby wyciągnąć teraz indeksy giełdowe tak wysoko, jak się da na koniec roku, żeby oczywiście pokazać jak najlepsze wyniki, przynajmniej ograniczyć straty dla swoich klientów. Ponieważ od samego początku tego roku wiemy, indeksy giełdowe na całym świecie zaczęły bardzo mocno i dynamicznie spadać. Jeżeli jesteśmy przy rynku ryzyka, patrzmy także na Bitcoina. Utrzymanie Bitcoina nad poziomem $20 000 faworyzuje scenariusze prowzrostowe, zwłaszcza utrzymanie nad poziomem $20,500. To w takiej sytuacji jeszcze bardziej wzmacnia presję na to, żebyśmy obserwowali dalsze wzrosty, ponieważ na wykresie powstaje lokalna, krótkoterminowa formacja podwójne dno, która jeszcze bardziej wzmacnia tą presję na ryzyko. Więc Bitcoiny na razie faworyzują tezę, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. I rynek surowcowy, zaczynamy oczywiście od ropy naftowej, która dzisiaj wyraźnie spada, ale cały czas jesteśmy generalnie w konsolidacji. Nieciekawie wygląda to sytuacja na rynku miedzi, ponieważ tutaj jesteśmy świadkami słabości. Dzisiejsza sesja moim zdaniem nie odpowiada, nie jest satysfakcjonująca dla popytu na ryzyko i to jest zła informacja. Myślę, że rośnie oczekiwanie na to, że będziemy wkrótce świadkami jakiegoś wybicia z tej formacji trójkąta, którą widać na wykresach krótkoterminowych, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Apetyt na ryzyko może się znowu pojawić, ale na razie widać konsolidację, nic tutaj się nowego nie dzieje i bardzo podobnie jest na rynku złota, chociaż tutaj wyraźnie widać
dwuletnią formację szczytową. Miesiąc wydaje się, że jest potwierdzeniem tego, że doszło do wybicia dołem z tej formacji, a ona sygnalizuje długoterminowe odwrócenie tendencji na spadkowej, więc złoto powinno spadać, a jeżeli równolegle amerykański dolar będzie się dalej umacniał, a rentowności poszły w górę, to zobaczymy nawet dynamiczne spadki cen złota. Natomiast czy tak się stanie teraz, wszystko zależy oczywiście od Fedu. Fed już jest za 2 dni, zobaczymy, czy Amerykanie, w ogóle cały świat cały czas obserwuje i będzie dynamicznie reagował na perspektywy dalszych podwyżek stóp procentowych, bo możemy za kilka dni zobaczyć, że rynek już prawdopodobnie zdyskontował szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w pasie między 4,5 a 5%, no i w takim wypadku dalsza presja na amerykańskiego dolara może być już w takiej sytuacji ograniczona, a cała siła może iść w umocnienie euro, ponieważ tutaj widać, że podwyżki stóp procentowych mogą cały czas trwać. Inwestorzy, kiedy zapytano ich, gdzie mogą się znaleźć rentowności amerykańskich obligacji, to jak widzimy, nie spodziewają się, żebyśmy pokonali poziom 6% na rentowności, chociaż teraz jesteśmy dopiero na 4%. Czy tak się stanie? Jestem też bardzo, ale to bardzo ciekawy, czy taki scenariusz wybierze rynek. Także przed nami ciekawa sesja. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy o godzinie 14:45 dane Chicago PMI. Natomiast myślę, że fakt, że dzisiaj kończymy miesiąc, będzie miał zdecydowanie większe znaczenie. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam i widzimy się jutro. Jutro o poranku będzie specjalny i tylko jedyny materiał podczas tego jutrzejszego świątecznego dnia. Życzę wszystkim oczywiście stopy zwrotu i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdrawiam.